Anna Jaworska artystycznie zapraszam na warsztaty. Dzisiaj pokażę Wam, jak z tego zrobię to. Taki kosz z liny jutowej. Dla kota albo na włóczki, jeśli szydełkujecie. Taki kosz powstanie dzisiaj na warsztatach. Zobaczcie, co będzie nam potrzebne. Oczywiście lina jutowa, która jest podstawowym materiałem. Będziemy ją formować na misce. Potrzebna jest miska. Ja dzisiaj mam na warsztaty miskę 22 cm średnicy i 12 cm wysoką. Przyda się folia spożywcza, taka do żywności, ostry nóż, nożyczki, zwykłe nożyczki ostre i małe, bardziej precyzyjne na wykończenie mogą się przydać na koniec. Klej na gorąco z pistoletem, jakiś patyczek, coś, czym sobie będziemy czasami pomagać, żeby nie poparzyć palców, i kolorowa włóczka, która jest dodatkowym elementem zdobiącym koszyk. Dowolna kolorowa włóczka, to mogą być jakieś resztki, ścinki. Ja akurat kupiłam w sklepie Teddy włóczkę o wdzięcznej nazwie La Luna. To wszystko, czego potrzebujemy. Wystarczą dobre chęci i trochę wolnego czasu. Zaczynamy. Najpierw musimy poradzić sobie z liną. Jest trudna do ogarnięcia, będzie nam się zwijać, skręcać i nie dam sobie z nią rady w tej postaci. I są dwa sposoby. Można pociąć linę na krótsze odcinki i potem ją po prostu klejem na gorąco łączyć i kolorową włóczką po prostu ukrywać te łączenia, ale można spróbować zrobić to z jednego kawałka liny i w tym celu potrzebujemy ją przewinąć w kłębek. Spróbujemy to zrobić. Ok, zrzucę ją na dół, hop. I teraz kawałek po kawałku po prostu spróbuję z tej liny. O właśnie, ona już się zaczyna mi tu skręcać i to by było później w trakcie robienia. A jeśli uda mi się z niej zrobić kłębek, to po prostu później będzie łatwiej pracować. Kusiło mnie, żeby to zrobić. Opla. I jeszcze. I w tę stronę. Jest! Ale fajne. Udało mi się zrobić kłębek z tych 20 metrów liny. To jest kłębek potrzebny na 2 koszyki, takie średniej wielkości. Oczywiście to jest czynność, którą możecie w ogóle pominąć i można sobie linę łączyć z mniejszych kawałków i się tak nie męczyć. Zaczynamy od owinięcia folią miski lub garnka, na którym będziemy robić koszyk. Polecam, żeby to było naczynie metalowe. Klej jest bardzo gorący i nie uszkodzi nam takiej miski. Tak ją owinę, żeby ze 2 warstwy folii pojawiły się w każdym miejscu. Zaczynamy nawijanie sznurka. To jest lina, która ma 18 mm grubości. No to jest ciężko z taką grubą końcówką. Dlatego jedną z tych 3 części ja utnę, tak mniej więcej powiedzmy ze 3 cm tej liny, tak? O. Na razie powinno się to udać po prostu nożyczkami, jak nie, to można się wspomóc ostrym nożem. Teraz wezmę włóczkę. Na końcówce liny, którą sobie tak trzymam, żeby dalej się już nie rozkręciła, na tej końcówce liny nałożę paseczek kleju gorącego i w tej chwili przyłożę włóczkę i zwyczajnie ściskając dość mocno owijam raz przy razie kolorową włóczką owijam tę linę jutową. I teraz mi się przyda patyczek. Patyczkiem sobie tutaj pomogę, żeby nie oparzyć palców. Dobrze. I tak wymęczyć tę końcówkę, ponaciskać, żeby zrobić tutaj zgrabnego takiego ślimaczka. I oczywiście klejem, kropelka kleju
my to po prostu w tej chwili musimy tak ze sobą połączyć. I dalszy proces to będzie nakładanie kleju jakby tak na sam środek liny. Staramy się, żeby ten klej nam nie wyciekał ani górą, ani dołem. Jak zacznę tutaj układać linę na dnie miski w ten sposób, zwijając takiego ślimaka. Dobrze, no i zobaczcie, to jest taka mozolna praca. Kawałek po kawałku po prostu ten klej podlewamy na środek liny, zwijamy ślimaczka i co jakiś czas będziemy dodawać tę kolorową włóczkę. Tak. To trzeba chwilkę przytrzymać, żeby się nie rozkleiło i to jest czas, kiedy Was mogę prosić o subskrybowanie mojego kanału i kliknięcie tej rączki w górę. Będziecie wtedy dostawać powiadomienia o następnych filmach. W tej chwili mam już zakryte całe dno miski liną i zaczyna się schodzenie w dół i formowanie koszyka. Czyli już w tej chwili nie mogę przesuwać tej liny na misce, tylko trzymam się już jednej pozycji i uznałam, że jednak wygodniej jest okręcać włóczką uciętą, więc odcinam sobie takie kawałeczki około, myślę, 60-70 cm i takimi kawałeczkami włóczki kolorowej owijam dekoracyjnie co jakiś czas fragment liny. Teraz już tak formujemy tę linę, żeby ona pomału schodziła w dół, żeby dociskać ją po prostu do miski. I trzymając sobie od góry ręką to dno, żeby to się nie przesuwało, przesuwam całą miskę o tak do siebie, żeby wygodnie pracować w tym miejscu. Dalej kładę klej i dociskam znowu. Można na chwilę oderwać, przyłożyć jeszcze raz. Wtedy też ten klej tak troszeczkę bardziej się rozprowadzi po linie, a nie będzie wyciekał w jednym miejscu. I tak raz przy razie schodzimy coraz niżej, okręcając miskę, tak żeby nam wygodnie było pracować, że lina, na której pracujemy, jest w naszą stronę. I co jakiś czas daję sobie te kolorowe wstawki. To jest bardzo uznaniowe. Tak mniej więcej w jakimś takim rytmie, żeby one się pojawiały, żeby zawsze przedzielała je warstwa liny jutowej, żeby jakby te kolorowe wstawki nie dotykały się. I dalej. Tak raz przy razie. Już jestem pod koniec. I właściwie, słuchajcie, na tym etapie, albo nawet jeszcze chwilę wcześniej, warto już sobie odwrócić tę pracę i dalej nawijać koszyk po prostu w ten sposób, bo będzie nam wygodniej. Tak, jeszcze raz nawinę, bo tu jeszcze jedna warstwa górna przyjdzie. Można zrobić tak, żeby na samej górze już nie za wiele tych kolorów się pojawiło, ponieważ to jest zawsze trochę taki słabszy punkt koszyka, bo taka włóczka z czasem się trochę zmychaci, trochę gdzieś tam się może zahaczyć, wyciągnąć, więc właściwie dla trwałości fajnie, jeśli górna, ostatni obwód byłby tylko z liny, ale niekoniecznie. Końcówkę i tak mam w zwyczaju samą końcówkę zarabiać tą włóczką, żeby to ładnie wyglądało. To jeszcze kolorowej włóczki dodam na tym kawałeczku. Co jeszcze Wam tu chciałam podpowiedzieć w trakcie, że wszystkie potrzebne materiały i narzędzia znajdziecie zawsze przy moich filmach w opisie pod filmem. Wiem, że nie wszyscy z tego korzystają. Ja również robię podział na rozdziały i moje filmy są podzielone. Jeżeli chcecie później w trakcie pracy szybko wrócić do jakiegoś tylko fragmentu warsztatów. O, nie ucięłam. Dobra.
jeśli chcecie wrócić tylko szybko do jakiegoś małego fragmentu moich warsztatów, to zwyczajnie jest taki podział na rozdziały. Są też linki do materiałów. Ja podaję, gdzie sama kupiłam rzeczy potrzebne na warsztaty i dzielę się z Wami tą informacją. Także zapraszam. Okej. Kleju. I dociskamy do miski, dociskamy sznurek do miski. Tutaj mam taką funkcję przy tym kleju zamykania stopki, a potem jak wciskam guzik, hop, sama się rozkłada. Przeważnie tej stopki nie zamykam, ale czasami jak jest małe podejście, to jednak wygodnie jest ją zamknąć, wycisnąć sobie klej i potem jedną ręką stopkę znowu uruchomić i odstawić, bo takiego kleju nie powinno się kłaść na boku. No jeszcze mały kawałeczek i zaraz dorabiam uszy. Tymczasem proszę Was, subskrybujcie mój kanał i zostawiajcie mi kliknięcia, łapki w górę, jeśli podobają Wam się warsztaty. Czekam też na komentarze, pomysły i sugestie, jakie warsztaty w moim wykonaniu Was interesują. Dobrze. I tutaj już taki jest kawałeczek, kończy mi się miska, jej wysokość. Jej wysokość miska mi się kończy. I właściwie dobrze jest dorobić jeszcze jeden obwód, bo gdybym chciała wykorzystać w tej chwili tę miskę jako osłonkę doniczki, to po prostu nie chciałabym, żeby tę miskę w środku było widać. Czyli przyda mi się jeszcze jeden obwód sznurka, sięgający ponad brzeg miski i dopiero uszy. No cóż, nie ma w tym nic skomplikowanego. Po prostu w tej chwili trzeba będzie unieść nieco liny, zostawić jej nadmiar tyle, ile chcemy. Dopiero przy drugim uchu będzie miało znaczenie, żeby zrobić po przeciwnej stronie symetrycznie. Skręcam tę linę tak, jak ona naturalnie się układa, czyli mocniej jeszcze ten skręt poprawiam. Dzięki temu uszko będzie sztywniejsze, więc tak ją wykręcam zgodnie z tym, jak ona sama się naturalnie układa, więc ją w ten sposób formuję. O! I chyba tej wielkości chciałabym, żeby było to ucho. I teraz przytrzymuję drugą ręką, żeby już nie wypuścić tego i tego skręcenia, nie poluzować. I teraz w tym miejscu daję klej. Przykładam jedno do drugiego i chwilkę trzeba zaczekać, żeby dobrze złapało w tym miejscu. Do czego można wykorzystać taki koszyk? Na pewno może być fajnym koszykiem dla kota. Może być koszykiem na warzywa lub owoce, zwłaszcza jeśli w środku zostawi się miskę. Może posłużyć jako osłonka doniczki. Na co jeszcze? Jakie macie pomysły? Napiszcie mi w komentarzach. O tak, ucho już jest, wszystko tu się trzyma. Jedziemy dalej teraz z liną. W tym miejscu będę przyklejać ten drugi kawałek liny tutaj. Dobrze będzie, bardzo dobrze będzie. I zaraz będziemy kończyć. Dobrze, teraz żeby uciąć tą linę, ona ma 18 mm grubości. Może być problem, żeby ją uciąć tak po prostu nożyczkami i dobrze jest to zrobić nożem. W związku z czym ja sobie sięgnę w tej chwili po matę do cięcia. To jest twarda, gruba lina. Chodzi o to, żeby ona, tak jak na początku zaczynałam ślimaczka, koszyk i chciałam, żeby ta lina na końcu była trochę cieńsza, to w ten sam sposób w tej chwili robię z tą końcówką, żeby ta końcówka była cieńsza troszeczkę. No dobrze, końcówka zarobiona, uszy zrobione, koszyk gotowy. Pozostaje wyjąć ze środka tę folię i miskę metalową. Najpierw rozerwiemy folię.
Dobra, teraz spróbuję wyjąć miskę. Udało się! Folia wyjęta, koszyk gotowy i właściwie została drobna kosmetyka, bo no, trochę za dużo kleju miejscami wycisnęłam, w związku z czym troszeczkę tego kleju wyciekło do środka, przykleiła się do tego folia i teraz takimi małymi nożyczkami, którymi wygodnie jest podejść, po prostu mogę kawałek po kawałku usunąć nadmiar folii. Wtedy koszyk będzie wyglądał estetycznie. On już jest mocny, on już się dobrze trzyma. Tak samo jak ten, który wcześniej robiłam. Popatrzcie. Prosta sprawa. Wielkość koszyka zależy od wielkości miski, którą się wykorzysta. Ten koszyk jest trochę mniejszy. Robiłam go na metalowej misce wielkości 22 cm średnicy i 12 wysokości, ale finalnie koszyk po zewnętrznej ma 26 cm średnicy i 16 cm wysokości, nie licząc uszu. Na ten koszyk mniejszy, który dzisiaj robiłam, poszło 5,5 metra liny jutowej, 18 mm grubości. No i 3 laski kleju. Powodzenia, polecam, zabawcie się. Zapraszam na kolejne warsztaty. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie mi łapki w górę. Cześć!